nad jeziora Como. Jesteśmy właśnie w Orido di Nasso, czyli nad słynnym wodospadem przy jeziorze Como. I właśnie tam w oddali widać ten wodospad. Dalej jest taki główny strumień. Kochanie, jak Ci się podoba Orido di Nasso? Wodospad bardzo mi się podoba, ale jest bardzo dużo schodów w dół, także na podejściu będzie mniej się trochę podobało. My idziemy tam. Ciekawe co zaraz zobaczymy. Już wchodzimy na mostek. Kochanie, jak widoki? Piękne. Jesteśmy już na dole na mostku, ale jak widzicie szału nie ma. Chyba jednak dużo lepiej wygląda to w internecie. I od góry. Dobra, ja nie chcę nic mówić, ale jesteśmy obecnie tu. A, będziemy musieli wyjść tam. Będzie mordęga. Ale jak ktoś ma dzieci, to jest atrakcja. Podpłynąć pod wodospad. Z Bellagio. Trochę nam zajęło zaparkowanie, ale w końcu się udało i to zaraz przy porcie. Także teraz mamy godzinkę, półtorej zwiedzania tego miasta, zanim wsiądziemy na prom i zmienimy część jeziora. A tuż za mną, na tamtym cypelku, jest słynna willa Jamesa Bonda z Casino Royale. Co tam się dzieje w porcie na przeprawę samochodem i idziemy na cypel. No i ona tutaj już drugi raz gdzieś, żeby będzie szybko. A jak komuś nie chce się chodzić, to zawsze może sobie wynająć taki tutaj wagonik, dokładnie ciuchcie, i ona za 5 euro za osobę obwiezie po całym mieście. Siedzimy sobie właśnie na drineczkach, czekamy na prom. I gdzie będziemy płynąć? Będziemy płynąć do Menaggio. Do Vareny będziemy płynąć. A, będziemy płynąć do Vareny, zgadza się, na drugą stronę jeziora. Przepraszam, drink wchodzi. To prawda. Mamy dla Was taki protip, że nie trzeba szukać parkingu, wystarczy się buknąć na prom i wtedy parking jest za free. Tak jest. A my kończymy drineczki. Dobra, samochód już jest, zaraz wsiadamy na prom. Żegnamy się już w Bellagio, tam na cypelku. Jezioro Como jest bardzo interesujące, bo ma 3 takie nogi, 2 na południu, które tutaj widać od 2 stron, a 1 na północy. Gdzie teraz płyniemy? A płyniemy do Vareny. Na północ.
Tak. Już powiem, że Włoszech się tak nie nakłada na to. Bo we Włoszech lody się nakłada łezką. Przepraszam. Jak tam odczucia odnośnie Wareny? Warena jest bardzo ładnym miasteczkiem górskim nad jeziorem. Bardzo mi się podoba, jest tu bardzo dużo ładnych restauracji. Ja tylko dodam, że jest straszny problem z parkowaniem jak wszędzie. Jest bardzo dużo ludzi. Także trzeba brać to pod uwagę na pewno, szczególnie w wakacje. Ale poza tym widoki są super, więc naprawdę warto tu przyjść. I nawet można się pokąpać, bo woda całkiem przyjemna. Jezioro Como, nad którym się znajdziemy, jest zdecydowanie bliżej Mediolanu. Wystarczy około godzinki, żeby z tych Mediolanu tutaj się dostać. Naprawdę warto tutaj przyjechać. Jest to drugie największe jezioro we Włoszech, ale jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i bardzo się różni od jeziora Maggiore, a także od jeziora Garda, które również zobaczymy. Jest to najgłębsze jezioro, ma ponad 450 metrów głębokości, ale jest też sporo mniejsze od Lago Maggiore. Wydaje mi się, że o około 50 km. Jedną z największych atrakcji Wareny jest ta kładka, która jest sama. To jest kładka, która idzie od samego portu do centrum miasteczka, także jeżeli się tu przypłynęło bez samochodu, to obowiązkowo trzeba nią przejść, żeby dojść do miasta. Idziemy zobaczyć. Ja chciałam powiedzieć, że za nic im nie wierzę. Wczoraj były burze i padało i było nam zimno, a dzisiaj niby są 23 stopnie. Jest tak gorąco, jakby były 43. To jeszcze jedna miejscowość nad jeziorem Como. Wierno. Wpadliśmy na szybko do miejscowości Bellano. Są tutaj tak zwane Orido di Bellano, czyli takie kładki, po których się chodzi przy wodzie, przy wodospadach. Także zobaczymy, jak to wygląda. 5 euro za osobę. Pan Wojtek stawia. Od razu. Mamy to nagrane. Na zadowolenie wysokości.
A nie, jak Ci się podoba miejscowość i wodospady? Super, fajnie pomysł, fajnie zrobione te kładeczki. Można się przejść, ochłodzić i zobaczyć ładny wodospad. Zgadzam się w zupełności, bardzo fajnie. Warto wpaść niedługo, bo 15-20 minut, ale naprawdę fajnie. No i później widoki na całe miasteczko to jest super. A teraz wracamy już do samochodu i jedziemy dalej. Jesteśmy po zachodniej stronie, a tam byliśmy przedtem wschodniej. A tam zaczęliśmy dzisiejszy poranek. Tutaj przypływa prom z Wareny, tym razem do Menadży. Jesteśmy właśnie po zachodniej stronie jeziora Como. Nie będziemy tutaj mieli wiele stopów, bo jedziemy do miasteczka Como na kolację. Zatrzymaliśmy się w Menadży, jednym z fajniejszych miasteczek po tej stronie jeziora. Jeżeli nam się uda, podjedziemy jeszcze do willi Jamesa Bonda, żeby zrobić tam foteczkę. Jestem. Po objechaniu całego jeziora dookoła jeziora Como wylądowaliśmy znowu w miejscowości, która się nazywa Como. Stwierdziliśmy, że chcielibyśmy ją zobaczyć jeszcze raz za dnia, bo wczoraj nam się bardzo podobała. No i może przy okazji coś jeszcze zjemy dobrego na kolację. No i tyle na dzisiaj. A to chyba miejscówka nasza na dziś. Ale nie ma miejsc. W dwóch knajpach nas nie chcą, to znaczy zamknięte albo mają się zamknąć, to idziemy wypróbować trzecią. No dziś nie pada i dość ładny zachód słońca się szykuje. Zakątek zacny.